Aha, ja jeszcze muszę sobie nagrać początek. To jeszcze, chodź tu, siadaj. Jeszcze początek. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek, jest ze mną Zbyszek z Hamaka, ponieważ wisimy wam kolejny film o hamakach. Ostatnio byłem u Zbyszka w Bolimowskim Parku, gdzie też zresztą dzisiaj się znajdujemy. Później było z Bondem o hamakach, a teraz sobie pogadamy o hamakowaniu zimą. Może nie powinniśmy mówić hamakowanie zimą i latem, tylko porą Ciepło, deszczową zimno. i suchą. Ciepło, zimno. Bo się trochę to zmienia wszystko. Po pierwsze, sam chciałem obejrzeć Kokona, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda, czy to ma sens. Wykorzystałem Zbyszka, bo Zbyszek ma hamaki ze zintegrowaną podpinką. Mamy też mój rozwieszony, więc sobie pogadamy o hamakach zimą, o zadach, waletach i tym wszystkim, co powinno się wiedzieć, jak się chce zacząć. Albo jak już ktoś to robi, to może właśnie się okaże, że coś robił źle. Pogadamy też o leżeniu, o wchodzeniu do hamaka, o leżeniu w hamaku asymetrycznym przy okazji, o podpinkach i dlaczego wszystko inne jest gorsze niż podpinki. Z mojej perspektywy. Nie, no porozmawiamy też o kompromisach, chociaż tutaj te kompromisy to są takie słabe. Zapraszamy na film. Zapraszam. Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. To jest Wiesz Zoza? co, to jest oroch, czyli to jest... A to jest ten nowy? To jest ten nowy. No tak wyszło po prostu, że on jest tutaj, nie? A on jest węższy niż Ursa, czy taki sam? On jest węższy. On jest pomiędzy Zorzą 1 a Ursą 3,50 i 1,65 m. Czyli na szerokość jest pomiędzy? Dokładnie pomiędzy, No. ale z takiego materiału, że nie jest wciąż ciężki. Nie ma kieszeni jak Ursa? Nie ma, dlatego że tutaj była walka o gramy. Materiał jest bardzo cienki, ale szeroki. Te gumki, czyli te, które łapią moskitierę, też są 3, a nie 5. Czy ty masz patent też na przykład na kąt odpowiedni, jeżeli chodzi o rozpinanie tych odciągów? Kąt? No. Czy na oko? Tak. Nie, moim zdaniem nawet nie na oko. No. Bo jeżeli chodzi o sam kąt, to można powiedzieć, że on wynika z moskitiery. Mhm. Ponieważ jeżeli hamak jest asymetryczny, ta moskitiera jest w odpowiedni sposób wszyta w sam materiał, kąt jest z tego długiego boku w tamtą stronę. Ta Aha. sama sytuacja wychodzi w nogach, jeżeli Czyli tu mamy na nogę. odciąg patrzysz właściwie, patrzysz po prostu na przekątną jakby, można powiedzieć, że Przekątną naszego, no to czyli inaczej Mhm. mówiąc dokładnie, przekątną jakby naszego ciała. Też nie chodzi o to w odciągach, żeby one były bardzo blisko hamaka, Mhm. tylko żeby były delikatnie dalej, z tego względu, że wtedy shock cord, czyli jakby gumosznurek, on lepiej pracuje. I nie ciągnie w dół, bo jak go za blisko dasz, to też To ciągnie będzie w dół. hamak. W dość szerokich hamakach, żeby lepiej się układało same ciało w hamaku. Z tego względu, że na przykład taka osoba jak ty wypełni cały hamak w 100%. No bo ja nie używam odciągów. No nie? właśnie, No. to ty na przykład nie potrzebujesz odciągu. Taka osoba jak ja, jeżeli wejdzie do dość szerokiego hamaka, bo chce, żeby było naprawdę wygodnie i przekoszenie asymetryczne, żeby było dość duże, żeby było płaskie ułożenie ciała, no to faktycznie odciągi bardzo pomagają, żeby się ułożyć, żeby tego materiału nie było zbyt dużo. Co właściwie jest jeszcze kłopotem? Jak ktoś za mocno napnie hamak? Napniesz za mocno hamak, Za mocno. położysz się za słabo pod skosem, to wtedy cię ciągnie, bo on cię prostuje do osi. W hamakach, gdzie jest kieszeń, czyli w ursie, no to warto użyć wtedy, kiedy wkładamy coś do kieszeni. Tylko jest jeszcze inny kłopot, bo ja na przykład używam wydręki. Ona jest głęboka bardzo, to mi pasuje, bo uważam, że to jest zły pomysł mieć płytką podpinkę. Ale wtedy jakbym tego używał, no to wiesz, ta podpinka czasami dochodzi mi dotąd, powiedzmy, nie? Czekaj, żeby było widać dotąd. I to A jak jest podepnę, wiesz, odciągi, to ją będą trzymały odciągi. wydrełka, ile ma szerokości, bo nie wiem, 1,40 m. Jeżeli chodzi o podpinkę do odciągów, to jest około 1,25 m, 1,30 m maksymalnie, Aha. żeby te odciągi rzeczywiście działały. Jeden z moich klientów powiększył sobie puchacza na tyle, że ta podpinka to miała chyba z 1,60 m szerokości. Powiedział, że on z kolanem śpi do góry i jakby ma problem z kolanem, żeby mu nie zawiało. Ja często śpię, wiesz, tak, że mam zgięte kolano i kolano wypycham gdzieś tu, gdzie mi na wąskiej podpince wychodzi i czujesz ten takiego cold spota zimnego, Ładne, nie? dokładnie A tak. jak masz stare, zepsute kolano, to nie chcesz go oziębiać rzadko. Odnośnie biwakowania w hamaku, ale zimą, ale nie tylko zimą, to zamiast podpinki, która jest rozwiązaniem najlepszym i to chyba wie każdy, ale są rozwiązania może trochę bardziej uniwersalne, tak jak mówimy, że na przykład ktoś jedzie do lasu na biwak czy na dłuższą wycieczkę,
i chce spać w hamaku, ale obawia się, że będzie nocował w takim miejscu, że nie będzie możliwości powieszenia hamaka, typu na szczycie góry albo coś takiego i wtedy kosztem komfortu idzie się w uniwersalność i się bierze karimatę, samopompę albo materac Dokładnie. Tak. zamiast podpinki. Wersja XXL jest taka, że bierze się i podpinkę i materac do spania na glebie, bo też się tak zdarza. No materace nie są ciężkie. Co ty masz tu włożone? Co to jest Thermarestu, Thermarest. czyli te 300 gramów. Tak? No one są wąskie, tak samo jak karimaty. 55 cm to jest nic, nie? Dokładnie tak. Jak ja się położę na 55 cm, to mi łopatki wystają. Myślę, że to dobre rozwiązanie, tak jak powiedziałeś, dla może nie ultralightowców, ale nawet w stronę ultralightowców. No. Ja latem, kiedy chcę się przemieścić te odcinki dłuższe, bieram dokładnie Thermarest. Mam mniej kilogramów na plecach. Mówisz, że 300 gramów waży. No 300 z groszem, nie pamiętam dokładnie. Podpinka letnia waży koło 550 powiedzmy. No i tu masz tą uniwersalność, że możesz sobie spać na glebie. Samopompa. Moim zdaniem to w ogóle jest ani materac, ani karimata. Ciężka, ale za to kiepska. Materac albo karimata. Karimata jest tania, lekka i... Ale chyba najgorsze zło, jeżeli chodzi o karimatę, bo problem jest z nogami. Zazwyczaj jak pięty położymy na karimatę, to karimata gdzieś tam próbuje... No tak, bo ona nie pracuje zazwyczaj, No nie? właśnie, ona- Karimaty masz dwa rodzaje, trzy właściwie. Masz karimatę rolowaną, masz karimatę tą zetkę, czyli harmonijkę I kwadratową. i jest na przykład karimata jak ta Bundeswehry cieniutka, która jest w kostkę Okej. składana, nie? No. I wchodzi w plecy na przykład. Tamta to jest już w ogóle tylko izolacja, bo ona jest cieniutka bardzo, ta Bundeswehry, Bardzo ale jest... Dla mnie dość twarda. Tak. Tak. Tutaj nie ma znaczenia, na glebie dramat. Karimata rolowana, ja na przykład używałem Thermaresta, on się nazywa coś tam Light Sol. Okej. Droga, bo kosztowała z 200, też duża, więc ta rola też jest solidna, srebrna z jednej strony, spoko. Ale wciąż w hamaku, tutaj gdzie hamak się zwęża i się zaokrągla, no ona nie chce tak się układać jak hamak. No nie chcę nie? w żaden sposób. Moim zdaniem każdy materacyk, jeżeli punkt pierwszy w ogóle należy go ułożyć w hamaku po skosie, właśnie w ten sposób. Ale moim zdaniem to, co jest dość ważne, dmuchamy ten materac około 90% powietrza. Jeżeli chodzi o materac, jeszcze jest kwestia komór. No bo tu na przykład wiesz, A, Thermarest to ma są- tak. Są te komory, które są na przykład jak ma Naturhike, on ma taką szachownicę jakby przeplataną. Są jeszcze materace dedykowane do hamaków typu, nie wiem jak to się nazywa, Klymit. Mają nawet te skrzydełka takie, Tak, że... takie dziwne coś. Nie wiem, używałem nie używałem, nigdy. widziałem Ja tylko też na nie. zdjęciach. No. Jeżeli chodzi o materac, jak najbardziej, ale zimą nie idziemy w tym kierunku, podpinka jest zdecydowanie No lepsza. tak, tym bardziej, że materac ci jeździ w hamaku. Gdzie tylko się nie ruszysz, on chce wyjechać spod dupy, wyjechać spod nóg, wyjechać spod Może barków. zobaczmy, jak bardzo źle to wszystko działa. No, Jak Tu- bardzo źle lub jak bardzo dobrze. Jeżeli się postaramy oczywiście, to co warto powiedzieć, hamaki z tak zwanym podwójnym dnem. Niektórym to pasuje, niektórym nie. Dwa materiały i znowu wchodzimy w ten ciężar samego hamaka. No ale okej. Ale wyobraźmy sobie dwa duże materiały, 3,5 na 150. Karimata, materac, ona ma powiedzmy ze 180 cm na 60 cm. Więc w tych dwóch wielkich materiałach ona idealnie, ten materacyk się tam nie ułoży. Robiłem mnóstwo testów i zrobiłem dużo takich hamaków i ja nie jestem tego zwolennikiem, dlatego że kładłem się między te dwa materiały a materacyk, który miał odpowiednio powietrze, odpowiednio położony. Wchodziłem do tego hamaka i stwierdzałem, trzeba by 2-3 cm dać w prawo ten materacyk. I to musiałem wyjść z hamaka i go poprawić. Więc ja uważam, każdy uważa oczywiście inaczej. Ja uważam, że jeżeli materacyk, to bezpośrednio na hamak. i było wygodnie o tyle, że mnie wkurzało strasznie, wiesz, ja się przy samym układaniu już... No samo uciekam, układanie też nie jest idealne. Mi Czym chyba się wydaje, że było mi wygodniej de facto, jak były te dwie warstwy. Ale szersza karimata, dłuższa. No też bardzo długo używałem hamaka z karintią, gdzie w karintii letniej mam kieszeń na karimatę albo na materac w śpiworze. Też spoko, też wygodne, ale to też nie jest optymalne no rozwiązanie. nie jest optymalne rozwiązanie, tak jak mówię. Idealne na lato, No. na ultralighty i wydaje mi się, że możemy No. zakończyć temat. Nawet tak jak leżysz, patrz ta ludzie, no łokieć, zimno. Łokieć Drugi zimno. łokieć, zimno. Nie położysz się tak, żeby cię obejmował. Za wąska podpinka to jest klops. Leżysz sobie jak leżysz, ta podpinka załóżmy ma metr, to kwestia gabarytów też człowieka, nie? Jak ci się podpinka tu podwinie, no to tu automatycznie też masz cold spota. Hamaki zintegrowane powstały właśnie dlatego, bo kiedyś spaliśmy dawno temu w hamakach z podpinką i jeżeli dobrze podpinki się nie założy, to może być moment, kiedy ta podpinka nam aż wyskoczy Tak. i budzimy się nagle po godzinie
no i jest zimno Mhm. i nie jest fajnie. Też widziałem na przykład, że ktoś właśnie spał, i wieszał się, było wszystko ok, a gdzieś tam w środku nocy ruszał się, coś było nie tak, coś było za bardzo naciągnięte, wyskoczyła, że wisiała obok, nie? A no właśnie, obok. To szybko się obudzisz, żeby ją poprawić, bardzo szybko, Dokładnie nie? tak, tym bardziej, No. że jak już jest w ogóle na minusie, strzela minus 5, minus Tak. 10, to jest To momentalnie... godzina, to nie trwa godzinę, to trwa 10 minut, że cię obudzi. Tak, nie? ale z drugiej strony, jeżeli podpinkę odpowiednio zaczepimy, no to działa w 100%. Ja jestem oczywiście zwolennikiem hamaków zintegrowanych, czyli jak podpinka już jest doszyta i tak dalej. Więcej razy używa się podpinki niż bez. Jeżeli latem na przykład używamy czasami materacyka, czasami jest bardzo gorąco i w ogóle niczego, ale patrząc na spektrum jakby całego roku, to zawsze ta podpinka nam się pojawia. Dlatego ja na przykład stwierdziłem, że może być jednak zintegrowane. Zresztą zadziałało, bo dużo osób, że tak powiem, też chwali. Nie? A czy ja jestem tak przyzwyczajony właściwie, bo ja mam hamak, no od lat używam Ursy, chyba że chcę coś przetestować, to wtedy albo komuś daję Ursę, bo z kimś jadę, kto nie ma hamaka i chce Ursę, bo na przykład myśli, żeby kupić, czy chce sobie porównać, ja wtedy sobie biorę Outdoora, czy tam biorę tego angielskiego, nie, Easy Hamoka, czy coś. W każdym razie wszystkie są ze zintegrowaną moskitierą, ale przesiadam się między hamakami a podpinkami, no i przesiadam się jeszcze między podpinką tą, a letnią, która jest pół kilo różnicy, To nie? też jest różnica. Ciężko mówić o takim zestawie hamakowym ultralekkim, bo tutaj zawsze jest różnica niestety na niekorzyść hamaka w porównaniu na przykład z namiotem, nie? Albo z plandeką. Oczywiście, że tak, ale... Ale można zaoszczędzić. Pomierzyłem, poważyłem sobie hamaki, pomierzyłem, poważyłem sobie podpinki. Fakt, ja mam na przykład, u mnie jest różnica pół kilo między podpinką letnią a tą, ale to dlatego, że ta jest większa no i cieplejsza, a tamta jest lżejsza i jest do tego krótsza. Tylko Bo wiesz wtedy co? mi tak nie zależy, nie? Ja robię taki ranking mniej więcej, No. jeżeli chodzi o wiek, jeżeli chodzi o chodzenie w różnych porach roku. To za każdym razem wychodzi tak, że latem nasze odcinki wycieczkowe są dłuższe, a zimą do 5 km No większość tak, osób. zależy czy Ja. chcesz pochodzić, czy chcesz pobiwakować. To też trzeba wziąć pod uwagę, tak? Czyli jeżeli idziemy pobiwakować niedaleko, to faktycznie nie patrzą w ogóle Nie ma na wagę. znaczenia. Nie ma No. znaczenia ta waga i nawet gabaryty, bo ma być komfortowo ciepło. I to jest też ważne. Coraz częściej też ludzie mają sprzęt nie tylko na jeden sezon, mają na lato, mają na zimę. Często jest tak, że ludzie na przykład się zaopatrują najpierw, to myślą tylko o lecie, później przychodzi, żebym spróbował. Przedłużyć, nie? prawda? No. Jak masz zintegrowaną podpinkę, zawsze można dołożyć drugą, no tak naprawdę, jakbyś chciał Ale się to docieplić, się nie? czasami robi. Bo się kupuje na przykład dobry hamak, a później podpinkę się kombinuje ze starego śpiwora, a później jakoś to będzie. początku. No, albo się kombinuje tak jak ja, bo ja się kupę czasu nie przekonałem do podpinki, nie? Bo nie chciałem wydawać kasy i chłopacy mi ją kupili chyba na 40. Dawno też. Tak, dawno temu, ale żałuję jak cholera, że dopiero wtedy, bo patrzyłem, wiesz, ona wtedy podpinka ważyła kilo. Kurde, kilo dołożysz, nie położysz się na ziemi w podpince, ale jeżeli chodzi o hamakowanie, to nie ma zastępstwa. Jest underkilt, czyli podpinka długo, nic i później reszta. Każde rozwiązanie z tej reszty jest takie sobie. Drugi hamak, który tam wisi, jest z podpinką zintegrowaną, ale ta podpineczka jest taka delikatna. To jest Zorza 2. Można sobie zrobić podpinkę bardziej na lato lub na zimę. Oczywiście w każdym można, ale tutaj jest bardziej na lato. A tutaj jest produkt, który no można powiedzieć, że dopiero wychodzi jakby, jeszcze nie ma go nawet na stronie, to jest Oroch 2 i to jest wersja mocno zimowa. No i wygląda on mocno zimowo, jak podejdziemy to A zobaczysz. tam jest syntetyk czy puch tam jest w środku? Wszystko jest syntetyczne, ja używam bardziej syntetycznych. Puch jest fajny, ale trzeba o niego bardzo dbać. I mamy jeszcze na samym końcu, ale za drzewem będziemy musieli podejść. W momencie, kiedy jest naprawdę zimno, a no dla mnie zimno to już jest +2, a dla Marka powiedzmy jak tam jest minus może 10, ale summa summarum jest kokon. Materiał, który zakładamy na sam hamak. Rozumiem ideę, ale chciałem pomacać jak to wygląda i jak to się sprawuje i chciałem Zbyszka dopytać o kondensację chociażby, o chuchanie w A nim. to jest warto o tym porozmawiać. Dobra. Mamy hamak ze zintegrowaną podpinką. Zorza 2 w tym przypadku. Dlaczego na przykład tutaj nie ma odciągu? Dlatego, że tak jest uszyta sama podpinka względem samego materiału wewnątrz, że tak na dobrą sprawę idealnie się kładziemy, idealnie leżymy już. Więc w Aha. ogóle nie potrzebujemy tutaj Czyli odciągu. koryguje jeszcze podpinka, tak? Dokładnie. Bo ona jest co? Ona jest przyszyta tylko na długich bokach tak naprawdę, tak? Bo Tak. tu masz cały czas dziurę pod spodem, jak w zwykłej podpince jakby Dokładnie. Tu jest zupełna dziura, ale ona jest uszyta, tak jak widzisz, w odpowiedni sposób. Czyli tu w tą stronę Okej, trochę no dalej, nie jest- tu nie trochę jest- mniej. no nie jest nie symetrycznie jest, wszyta, nie jest okej. równo. Tak samo z jednej strony i z drugiej strony. Ona jest specjalnie I co, przekoszona. regulujesz tylko tym po prostu, dziurę? Tak, ale warto właśnie, to co właśnie chciałem powiedzieć. No. 4 regulacje. 1, 2, 3, Aha, bo 4. ty masz jeszcze tutaj regulację na tym. I to Okej. jest też super fajne i super ważne. Wiemy, gdzie będą nogi, czyli z tej strony. Jak regulujemy samą podpinkę w tym miejscu, na samym początku,
to regulujmy ją tak, myślę, że to ważne i warto to powiedzieć, żeby część od mojej strony, ponieważ tam są nogi, żeby była, że tak powiem, krótsza. Z tego względu, że jeżeli tam włożymy nogi, to ta podpinka nam będzie, ona oczywiście musi być delikatnie spięta, ale ona będzie rozpychana poprzez nogi. I jeżeli będzie moment, kiedy my przerysujemy całość i ściągniemy tą podpinkę, tak jak niektórzy robią, no jakoś mi niewygodnie. A no niewygodnie dlatego, że spięliśmy cały hamak za bardzo podpinką. I ważne jest to, żeby właśnie z tej strony było to delikatnie poluźnione. Z tamtej strony, gdzie jest głowa, ta sama sytuacja, tu mamy głowę. Zresztą tak jak widać, moskitiera jest wycięta w tą stronę. Więc patrząc, jeżeli mamy tu głowę, to ta część musi być zdecydowanie dłuższa, żeby można było głową rozeprzeć i jakby skorzystać z tej podpinki, a z tej drugiej strony, żeby tu było spięte bardziej. To, co jest ważne, właśnie teraz sobie pomyślałem, bo niektórzy też mówią, po co moskitiera zimą? Można powiedzieć, że ta moskitiera faktycznie może nawet przeszkadzać. Ale w przypadku hamaków asymetrycznych tworzy również sama moskitiera wygodne leżenie. No, czyli hamak wykorzystuje napięcie moskitiery. Dokładnie tak. Ta moskitiera jest bardzo ważna jakby w kształcie samego leżenia, tego wygodnego leżenia w hamaku. Prawda też jest taka, że zimą jest po prostu cieplej. Moskitiera daje jakiś tam Jakieś dodatkowy odczucie. komfort, nie? Oczywiście, że tak. Dlatego latem jest trochę dusznawo, jak jest zapięta moskitiera, Oj, bo tak. jest. Jest. Jak się odepnie hamak, to czuć, ale zimą to jest in plus. Załóżmy, to jest podpinka raczej na plusy i byś chciał docieplić, to normalnie po prostu dowieszasz podpinkę, cześć. Dokładnie tak. Pamiętajmy, że te nasze podpinki, po pierwsze, że one są dość długie. W wzorze dwójce, no to myślę, że z 2,5 metra ona na pewno ma. Nawet jak jest mniejsze ciało człowieka ma, strzelam 1,77 m, tak jak ja, to żebym był ocieplony z każdej strony. Jak się przesuniesz, to też masz jeszcze, wiesz, zapas, nie? Z każdej że strony nie boisz się, mnie- że się przesuniesz i ci wyjadą stopy na przykład spod podpinki. Dokładnie A, tak. To czuć. A to czuć. Jeżeli chodzi o samą ocieplinę, tworzona jest asymetrycznie. W tym miejscu tej ociepliny nie ma w ogóle. Dzięki temu zmniejszamy paczkę i wagę całego hamaka, ponieważ nigdy w życiu tutaj Czyli nikt to jest nie będzie ocieplenie, leżał. to jest taki rąb bardziej, tak, w środku, bo tu jest też flat, nie? Z tej Dokładnie strony. tak. Okej. Tam z tamtej strony jest tej. Dlatego, że tu jest głowa i tu są nogi, albo odwrotnie. Więc w tej części nigdy nikt nie będzie leżał. A to możemy na tej części pokazać. Na kolejnym hamaku mamy podpinkę po całości, w sensie ocieplinę po całości, plus jest jeszcze dodany kawałek między łydkami a szyją, jeszcze grubszy. To już jest nowość, czyli ten Oroch 2, który w sumie dopiero gdzieś tam raczkuje, ale już gdzieś tam w produkcji jest. Jest mniejsza uniwersalność może, bo nie zmienisz sobie podpinki, tylko najwyżej ewentualnie dołożysz. No ale to, Tak, że i boki dołożysz. masz na stałe, to ma też jakieś plusy. Ja i tak nie rozpinam podpinki, ja No. zwijam w całości, ale tak naprawdę, żeby ją dobrze wyregulować, tak dobrze, to najchętniej jak jest druga osoba za pierwszym razem, żeby ci pomogła, wiesz, za pierwszym dociągnąć, razem. poluźnić. Jest wygodniej, jak się ma 4 ręce. Myślę, że warto zrobić test, niech sobie zepnie po całości i niech wejdzie do hamaka, zobaczy jak bardzo mu niewygodnie, a niech zrobi tak jak ja mówię i wtedy będzie mu zdecydowanie No, czyli też wygodniej. regulacja niesymetryczna. To też jest bardzo ważny temat, bo niektórzy się zastanawiają, no ale to jest tylko hamak na zimę. Nie. I zresztą gro ludzi już wie, że nie. Możemy go trochę przerysować w stronę zimy, ale latem też można taki bardzo ciepły hamak używać, bo mamy regulację. Tu jest jeszcze jedna opcja, jeżeli chodzi o podpinki same. W ogóle, czy zintegrowane, czy nie. Jak w lato weźmiesz za gruby śpiwór, to się w nim spocisz, ale jak masz podpinkę za grubą, to ona cię nie będzie grzała tak, że się spocisz. Jeżeli chodzi o za ciepło, to raczej to jest kwestia śpiwora czy tam top kilta niż podpinki. Ale ten multicam to kosztował, co? Specjalnie jakby pod No bo zamówienie. multicam chyba jest w ogóle też licencjonowany, nie możesz tak wydrukować multicama. Ja nie wiem, czy Helikon kiedyś przez to nie miał też jakoś, że oni tam robili wyprzedaż multicama, coś. Znaczy A różnica to jest między... ten? Fluo? Fluo. Tak. Piłem, że nie zawsze odciągi są potrzebne, No. a ten na przykład ma odciągi z tego względu, że ma kieszeń. Ocieplina w hamakach zintegrowanych, ona jest najpierw tworzona po całości, jedna, i wtedy zaczynamy się bawić w zależności od ankiety, czy damy na przykład grubszą, cieńszą. Zabawa polega na tym, że jak już określimy grubość, to zawsze, jeżeli mamy jedną już położoną, to ta druga jest krótsza. Na głowę założymy czapkę, a niektórzy zimą używają termoforu. Ja na przykład jestem mega zmarzluchem. Godzinę przed spaniem, no jeżeli chodzi o syntetyk, to bym powiedział nawet 20 minut. Żeby wstał po prostu. Ale żeby wstał No. i się rozprężył, to punkt pierwszy. Jeżeli chodzi o śpiwór,
puchowy to chyba jest nawet godzinę, tak? mówią, Jakoś no. bardzo długo. A jeżeli chodzi o śpiwór syntetyczny, ale ja robię to wszystko z godzinę wcześniej. W nogach, w śpiworze wrzucam sobie po prostu, kiedyś to była butelka, a teraz jest taki mały, fajny termofor, ładny bushcraftowo-zielony. Butelka z gorącą wodą to jest w ogóle dobra opcja, tylko też trzeba uważać, bo byłem sam świadkiem, jak się kumpel poparzył między nogami, tam blisko pachwin i innych wrażliwych części ciała i to się goiło z 3 miesiące. Było zimno, było minus tam chyba 18. Spaliśmy wtedy w namiotach. I wiesz, nie czuł, było super. I to się poprało bardzo długo. Bardzo trzeba uważać, a tego nie czuć, jak jest mocno zimno po prostu, że się poparzyłeś. Oczywiście. Dlaczego pokazujemy? Zorza dwójka ma szerokości 150 cm, a oroch ma 165 cm szerokości. Podpinka również musi być szersza. I patrząc teraz jakby na samą podpinkę, tu można zobaczyć, że jest naprawdę, ona nie jest aż tak mocno spięta. Żeby wykorzystać jakby ten hamak, trzeba się odpowiednio oczywiście przekosić, żeby wypchać tą część podpinki i dlatego ona jest właśnie, nazwijmy tutaj, z takim zagłębieniem. Ona już jest wyregulowana pod klienta. I gadamy o kokonie. No, po prostu przedziewasz to na hamak, nawlekasz. Dokładnie, hamak jest w ogóle w środku, No. czyli jakby jak sobie to otworzymy, Gumka po prostu, dobra, no. to on sobie tam jest. Suwak jest specjalnie tak zrobiony i specjalnie jest tu materiał trochę inny dany. Głównie chodziło, że jeżeli na przykład w namiotach powstaje duża ilość kondensacji pary wodnej, No. jeżeli użyjemy na przykład złe materiały lub nieodpowiednio zrobimy, to też może powstać nagle kondensacja pary wodnej. No to nie mamy samej moskitiery. Więc punkt pierwszy, okienko. Tu masz moskitierę też I, tu jest, szytą. I teraz tak, dokładnie, kierunkujemy nasz oddech. Jeżeli ktoś w ten sposób leży, no bo No, asymetrycznie, czyli tam ma nogi, tutaj głowę, to on kierunkuje swój oddech w tą stronę. Jeżeli na przykład jest minus 20 i nagle ktoś stwierdza, no dobrze, no ale przez okienko będzie mi wiało. Wtedy można dać tarpa bardzo nisko, że prawie się przyklei nam, no bo pamiętajmy, że jak wejdziemy, no to ten kokon się robi tak, wiadomo. I wtedy ten tarp będzie prawie przylegał. To wtedy polecam, na tak zwanej cięciwie warto powiesić w hamaku kawałek szmatki, nawet skarpetkę. Kiedy oddychamy i ta para wodna gdzieś się ona pojawia cały czas zresztą, to na tej szmatce ona będzie mokra, No, bo absorbuje wodę, absorbuje w 100% jakby parę wodną. A w momencie, kiedy przegniemy i na przykład ja przeginam czasami, bo ja używam już kokona, kiedy jest plus 10, bo jestem zmarzluchem i nagle się jakoś tak za gorąco mi robi. Warto po prostu rozpiąć, dlatego on jest w ten sposób uszyty, żeby mając tutaj głowę, no to gdzieś sobie uleci ta para wodna. Ale ogólnie, jeżeli używamy go dobrze, czyli używamy powiedzmy od tych temperatur minusowych, czy tam powiedzmy od zera, to pamiętajmy, że para wodna prawie jej nie ma. Dlatego, że tak, ona sobie ucieka tędy, ponieważ naturalnie całe nasze ciepło idzie do góry. Jedynie, i dlatego mówiłem jakby o tym materiale, głowa i nasze usta i ta para wodna ma się pojawić, to ona się pojawia na tym materiale, tylko i wyłącznie. Nigdzie więcej nie ma pary wodnej, bo jakby wszyscy się o to boją, zamkniemy się w hamaku, znowu mamy to samo co w namiocie, to nie występuje, prawie tego nie ma, jest w jakimś tam małym kawalątku na tym materiale. Odciągów nie założysz. Już przy tym, Minus, oczywiście, że odciągów nie założysz. Kombinowaliśmy w różne strony, Dziurkę, ale dziurkę coś, ale to tak nie zadziała. Nie ma szansy. Może ja pokażę, wejdę w gramole się, że tak powiem. No to tu by trzeba tak zrobić. Możesz podtrzymać, możesz być moim, Tak. Będę twoim odciągiem. bądź moim odciągiem. O, dokładnie. Czyli jeżeli mamy odciąg, to wtedy to gra w 100%. A połóż się tak jak ten, jak się położysz w hamaku. Bardzo proszę. Aha, dobra, dlatego on ma też tyle zapasów, żeby się miał gdzie rozejść, jak Oczywiście, się że tak. Tak jak Bo jak zobaczysz. wisi na płasko, to się zdaje, że jest go dużo za dużo, nie? Na dole. O tak, ale on się rozchodzi i No, to bardzo. rozchodzi. To tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kokon, robiliśmy sobie różne testy. Każdy jest inny oczywiście. Każde ciało emituje mniej lub więcej tego ciepła. Każdy ma też inny śpiwór. Ale to około wychodzi 15 stopni różnicy aż. Po 2-3 godzinach powiedzmy, w środku Nagrzejesz tego bąbla. 15 stopni, ponieważ tu powstaje olbrzymia bańka powietrzna. W Stanach Zjednoczonych hamaki zaczęły się zdecydowanie wcześniej niż u nas. I troszeczkę można powiedzieć, że to może nie kopiujemy, ale patrzymy również na ten rynek
I oni to, ja tego nie wymyśliłem. Oni to odkrywali po prostu Oni wcześniej. to zrobili, moim to zdaniem, i tu prawda, trzeba nie? się przyznać do tego, że to oni, to tak samo jak z tarpem heksagonalnym. Tarp heksagonalny przez nich został wymyślony, więc patrząc jakby na kokona, oni to ładnie nazywają skarpetką SOX. Tylko u nich jest brzydki, moim zdaniem, po prostu jest paskudnym produktem, ale u nich działa. A my to przenieśliśmy jakby na europejskie warunki. Ile waży kokon? Same No liście? około 500 gramów, bo to A, jednak pół z kilo. jednej i z drugiej strony masz materiał. Ale pamiętajmy, że zimą nie chodzimy już tych dystansów kosmicznych. Dużo osób dokupuje sobie to sprzętu, dlatego że no podwyższa tą termikę, czyli nawet śpiwory mniejsze zabierają ludzie, a śpią sobie w kokonie. Największa zmiana w moim ekwipunku, jak przeskakuję na sprzęt zimowy, to jest przeskok w śpiworze, no bo ja przeskakuję wtedy z top kilta letniego na śpiwór. Ja mam tego top kilta z Klimashielda 4. On by teoretycznie do małego minusa dał radę. I ciekawe, czy to by trochę nie ograniczyło, wiesz, że możesz Ale na przykład można później przeskoczyć. Znaczy myślę, nie? że warto to przetestować, bo ja to Chcesz pożyczyć na miesiąc? Oczywiście. To, co jest jeszcze ważne, no i w sumie tego chyba nie wiem, czy jest to w opisie, czy nie. Zawsze dajemy taką, nazwijmy to, klamerkę. Ja to zrobiłem po to, że jeżeli na przykład leżymy sobie, ja zawsze rano leżę w hamaku jeszcze chwilę, Aha. no bardzo często godzinę nawet i nawet jak jest Rozruch tak zwany. taki rozruch, to wtedy możemy sobie A, odczepić dobra, to, żebyś nie musiał przez szmatę patrzeć, tylko żeby dokładnie, sobie zrobić... do No to cięciwy dobrze, i wtedy okej. jakby jak leżymy, to nasza głowa jest i obserwujemy jakby Mhm. cały świat. Niektórzy zamawiają czasami, że okienko jest na przykład z jednej strony. Aha, bo tu jest z lub tej strony wcale. jest na Lub, przelot. dokładnie, lub wcale, bo stwierdzają, kondensacja pary wodnej, jak Mhm. jest bardzo na minusie, to aż tak nie występuje. Na przykład w Skandynawii tak oni mają. Robimy bez okienek totalnie i że to, no bo u nich jest trochę zimniej i No. troszeczkę inny I klimat. suchsze powietrze, nie? Dokładnie. Często. Myślę, że się mocno rozpędza, bo on tam nie wiem ile jest sprzedawany, 3-4 lata, Aha. no ale w tym roku się rozpędził Tak? już. Tak. Ty nie musisz mieć hamaka, fly hamaka czy niesymetrycznego, żeby go Obojętne. założyć, zawiesisz na każdy Bardzo hamak. często jest pytanie, mam hamak taki, No. w sensie od innego producenta, czy pasuje? Ta wersja, bo już jest taka docelowa 100%, Mhm. pasuje jakby do, nazwijmy, wszystkich hamaków. Czy on jest krótszy ten hamak, czy No. on jest dłuższy, nie będzie, bo tutaj widzimy, że on ma 3,5 metra Aha. w tym momencie, Aha. więc dłuższych nikt nie robi na ten moment, więc jak najbardziej jest wystarczający. Chyba nie ma sensu już iść w dłuższe hamaki, co? Niż 3,50. Wydaje mi się, że nie, dlatego że nie ma aż tak długich ludzi. Taka podpowiedź do różnych producentów i tak dalej, bo tego jeszcze brakuje moim zdaniem. Tutaj nawet na polskim rynku. Takimi małymi gadżetami, że ktoś sobie na przykład kupi kieszonkę i doczepi na cięciwe, bo chce kolejną kieszonkę. Myślę, że spektrum tego jest bardzo duże. Takie akcesoria po prostu małe. Akcesoria hamakowe, tutaj na przykład, żeby coś, wiesz, powiesić. Na razie jednego, czego nie wymyśliłem, ale wciąż myślę, czyli problem z takimi butami. A kto wymyśli w hamaku odpowiednie miejsce na buty? I ja nie mówię o hamaku transportowym, bo dużo No. osób też używa, ale dużo osób też nie chce Ja używać. sobie uszyłem i to nie jest moja No dla bajka, mnie też nie. Myślę, że kto to wymyśli, to wygra mecz. W tym Mój możemy przypadku nie. pokazać jeszcze, bo możemy pokazać Oczywiście. zwykłą podpinkę. To chodźmy do mojego, bo też rozwiesiłem. To jest mój hamak, czyli to jest Ursa, a mam podpinkę od Wydry i to jest całoroczna niby, ona się nazywa Toshi. Letnia to jest Natsu, ona jest cieńsza, nie? Ale mam tu jest 2,40. Fajne nazwy. Poprzednio miałem wydrełkę, to właśnie tą, co dostałem od chłopaków na 40. To była wydrełka Main się nazywała. Miała trochę inny ten materiał i ten jest sztywniejszy, może go trochę mniej przewiewa, gorzej się go kompresuje, bo czuję. Jak go zwijam, bo ja zwijam to w całości. Ten poprzedni był, chyba też taki był jak to. Ale mniej przewiewa, to No. na pewno, nie? Ma No. inną gramaturę w ogóle. No i ten już jest z tego nowego wypełnienia, bo Wydra też przeskoczyła z Klimashielda na Tinsulate. Mi to też wystarczy w zupełności, no i najważniejsze dla mnie było to, żeby ona nie była za płytka, bo ja jestem duży, też śpię na boku, bo ja śpię tylko na boku w hamaku, nie umiem spać na plecach i nie umiem spać na brzuchu, więc bałem się, że jak będzie zawsze trochę węższa podpinka, no to mi tu kolano będzie wyłazić coś, a wiem, że to boli. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe sposoby wieszania hamaka na drzewie. Sprawdziłem zwykłe linki, wiązane nawet na kokardkę, bo wystarczy i działa. Bo wystarczy czasami. Sprawdziłem łupis lingi z trihagersami, czyli dynamę i paski na ten i sprawdziłem taśmy, na których się robiło ten węzeł Tak. regulowany też i używam, też od paru lat używam już tego twojego lupa. I jak jest mroźno, albo na przykład jest tak było często w wizerach, że idziemy i na przykład jest koło 0 +2, ale wieczorem spada Ale do, zimno, wiesz, no, -8 no. i wieszasz się i to wszystko jest wilgotnawe i tak dalej, ale rano chcesz się zwijać i to wszystko jest po prostu pozamarzane. To też ciekawostkę, bo czasami ktoś pyta, nie wiem czy będzie widać, czy To nas poczekaj, bo ja widać. zobaczę, czy się kadruje. Regulacja samego systemu loop polega na tym, że
w sumie bawimy się kciukiem. Ta regulacja jest dość prosta, bo robimy to wszystko na kciuku. Czyli w tą stronę tu No tak, zaciskamy. bo możesz odkliknąć Koniec. tak jakby, nie? Ale jest taki moment czasami, że ktoś to zrobi za mocno i nie jesteśmy w stanie tego kciuka tutaj włożyć. I jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, czyli można powiedzieć, zacisnęliśmy, jest telefon do mnie jakby z lasu, panie Zbyszku, pan pomóż. Ale to jest dość łatwe i dlatego może warto, żebym ja to pokazał. Robimy to tak, czyli zaciskamy sobie w ten sposób, żeby można było szarpnąć i szarpniemy w stronę jakby hamaka, czyli odwrotnie. I to spowoduje, że to się poluźni. I jak się poluźni, to tak jak zobaczcie, Ty mi to tego nie powoli. zepsuj, ty wiesz, ile to kosztuje? i dzięki temu, jak jest naprężony, to on się wypręża bez żadnego problemu. Czy jest na minusie, czy jest na plusie, warto to wiedzieć. Czyli jak zatniemy, to robimy to po prostu w drugą stronę. I cała filozofia. To jest jeszcze tak, wszystko w zależności od ciężaru. Jeżeli dajmy na to, w hamaku mamy hamak, wodę, noże, rękawiczki, tudzież kurtkę na Jeszcze cięciwie. w plecach powiesisz? Jeszcze gdzieś tam plecak, więc to wszystko bardzo dużo waży i weź to wszystko kciukiem dźwignij, można powiedzieć, prawie że się nie da i wiesz, jest problem. No więc wydaje mi się, że właśnie ta metoda jest jakby idealna. Zobaczcie, to jest już właśnie, to jest właśnie ten moment. Myślę, że warto, na pewno się to nie zepsuje, na pewno jest to atestowane i bez żadnego problemu zadziała. Na koniec, jak jest zima, To jest zimno, jest zimno. ale jak wieje. Tak, najgorszy jest wiatr. Tak. Dbanie o sprzęt zimą, bo o to ludzie często pytają. Co robisz z butami? To już mamy ustalone, że robimy to samo, czyli nic się nie zmienia. W naszym przypadku, ale faktycznie warto zadbać o te buty. Niektórzy wieszają na cięciwie buty. Niektórzy wrzucają w worek na przykład i do hamaka albo do śpiwora, mi jest niewygodnie. Próbowałem to robić, to jest kiepski temat dla Hamak mnie. transportowy niektórzy. Hamak transportowy niektórzy, ja po prostu stawiam pod hamakiem, tylko że zimą staram się rozwiesić tak, żeby miał prawie pewność, że mi nie napada do butów po prostu. Stare sposoby są dobre, czyli gazeta, bo dobrze wyciąga wilgoć też i na przykład jak są buty wilgotne po całym dniu łażenia, bo są zawsze trochę wilgotne, to gazeta do środka dobrze robi. Niektórzy noszą ryż, żeby się pozbyć, albo silika żel, bo też można kupić silika żel, nawet w takich większych workach, czyli to takie, co jest w woreczkach do not eat, nie? Tak. No, te granulki, one się dobrze wciągają wilgoć i je można później wyprażyć w piekarniku, żeby były znowu jakby zresetowane. Jak biwakuję latem, to właściwie czasem sobie wieszam na drzewie przy hamaku plecak, czasem sobie wieszam przy hamaku po prostu na karabinku. A jak przychodzi zima, to biorę zawsze ze sobą, mam podłogę taką do namiotu. Ona jest tam 1,2 m i po prostu sobie ją rozkładam, bo jest po pierwsze fajnie, jak jest pod hamakiem, na przykład można poukładać sprzęt, dwa, można nią przykryć plecak albo zawinąć w to plecak. Odbidy też dobrze robi, chociażby pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak też wystarcza, nie? No, ale jest mały i jest z gumką, ja mam przynajmniej taki i to jest trochę upierdliwe. A podłoga do namiotu albo kawałek folii, albo tyweku, bo też tywek często używają ludzie. Prawie że worek na śmieci. Worek na śmieci duży też może Dokładnie dawać tak, radę. to bardzo często ktoś na plecaki używa, może nie na buty, bo faktycznie trochę za dużo jest pary wodnej po całym dniu. No. Ale no i ja po prostu stawiam pod. Ty tego tarpa bierzesz wyżej, ale Tak. wtedy kiedy, ja też biorę tarpa wyżej, żeby rzeczywiście rano sobie oglądam całą przestrzeń, ale kiedy wiem lub staram się wiedzieć i rzeczywiście wiemy, że będzie bardziej padało, bardziej wiało, no to faktycznie tego tarpa dajmy niżej. I go zamknijmy bardziej, I go nie? zamknijmy bardziej, zróbmy po prostu większy kąt. Dzięki temu nawet jeżeli buty zostawimy, to no nie zapadają. Jeżeli chodzi o wybieranie miejsca, bardzo często jest tak, niezależnie od pory roku, że my wybieramy miejsce do biwakowania wcale nie najlepsze, tylko bo najładniej wygląda, nie? No i idziemy w kompromisy, ale jak jest zima i są bardziej wymagające warunki atmosferyczne, czyli pada albo śnieg, albo deszcz ze śniegiem. Wiemy, że wieje albo będzie wiało. No to trochę większą uwagę przykładamy do tego, jak rozbijamy obóz, czyli staramy się mieć z jednej strony chociażby ścianę drzew, jeżeli to jest gdzieś tam teren bardziej otwarty, rozglądamy się, czy, no w Izerach tak było kiedyś, że nawaliło tyle śniegu nocą, że się łamały świerki po prostu pod ciężarem śniegu, więc to, okiść. a to trzeba mieć też świadomość, no ale teraz to tak jak w Borach, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz było tyle śniegu, żeby takie coś miało miejsce, ale no na południu wciąż tak się zdarza, nie? Więc na pewno jak przychodzi sezon zimowy, czy to biwakowanie w hamaku, czy w namiocie, czy na glebie, czy obojętnie jak, no to trzeba trochę więcej skupić uwagi nad wyborem miejsca. Warto, myślę, że zobaczyć, czy wieje, czy nie wieje, bo o opadach powiedzieliśmy, ale myślę, że warto jeszcze wziąć pod uwagę, czy będzie wiało, czy mocniej, czy mniej mocniej faktycznie, jeżeli chodzi o miejsce, czyli ściana lasu i tak dalej, albo w głębi lasu.
ale tak samo używając tarpa, od której strony może wiać, od której zawiewać, czyli sam hamak z tarpem można przekręcić w ten sposób i tak powiesić, żeby faktycznie ten wiatr zbijał tarp. Kiedy ten wiatr ma największe znaczenie, czyli kiedy jest zimno, no to właściwie chodzi o to, żeby większość brał bok hamaka i bok tarpa. No bo jak dmuchnie wzdłuż, to nie dość, że wydmuchnie spod tarpa, tarp nie wybierze nic, no i jeszcze do tego wydmuchnie na przykład spod pinki. Nawet jak masz zintegrowaną, to tutaj masz te tunele Zgadza się. i wybierze, a jak wybierze ciepłe powietrze między hamaka a To podpinki, zanim się ogrzeje, to tego trwa. też niektórzy ludzie nie rozumieją, No. to chwilę trwa, tak? To Tak. tak samo jak zimą wejdziemy do śpiwora, nawet jeżeli mamy jakiś tam włożone, nie wiem, butelkę z wodą czy cokolwiek i już jest trochę nagrzane, ale summa summarum zanim wejdziemy i nagrzejemy, że tak powiem, cały śpiwór i samą podpinkę, to chwilę trwa Tak. i się niektórzy mówią, no ale jest zimno na początku, to normalne bardzo. Warto też, myślę, powiedzieć i to też jest ważne, że wchodząc, bo niektórzy mnie pytają, a niektórzy mówią, ale zimno mi jest. Ale zimno dlaczego? Dlatego, że na przykład niektórzy używają podkoszulki bawełnianej, czyli tak zwanej blachy śmierci, nie należy jej używać. Jak bawełna złapie wilgoć, to wyschnie dopiero w domu. Dokładnie tak. prawda. I jest naprawdę zimno, więc jednak jakaś tam podkoszulka termo, coś na nogi też termo. Tak. I nie zakładamy nie wiadomo ilu rzeczy do samego śpiwora, żeby nagrzać ten śpiwór, żeby rzeczywiście śpiwór zaczął działać i żeby podpinka zaczęła działać, to potrzebujemy czasu, żeby nasze ciepło przeszło przez cały śpiwór aż do podpinki i wtedy rzeczywiście zaczyna działać. I jeżeli chodzi o wiatr, to tak jak mówisz, żeby tak kierunkować, żeby ten wiatr nie przewiewał w żaden sposób. Bo odnośnie ubierania się do śpiwora i do hamaka i tak dalej, bo często ja ludziom mówię, że za ciepło się ubrałeś, za grubo się ubrałeś, że za było grubo. ci zimno. Bo nie przeszło ciepło. Trzeba pamiętać, kto tu jest grzałką. Czy w hamaku, czy w namiocie, czy leżąc na glebie w śpiworze, to grzałka jest jedna. Jak się nie ma hydroforu. Jak się ma hydrofor, to dwie. Ale jak się ubierzemy za dużo tych warstw i jeszcze weźmiemy o jakąś tam kurtkę puchową, coś, to ciepło, którym my mamy nagrzać ciepło w śpiworze, się nie przebija, albo będzie się przebijać dużo wolniej i dłużej. Dokładnie. I to jest ten problem, że wtedy jesteśmy grubo ubrani. Dopóki nie mamy tak dziadowskiego śpiwora, że to jest jedyna opcja ratunkowa, żeby się ubrać do niego dodatkowo, to dużo szybciej, dużo cieplej będzie, jak zostajemy w samej bieliźnie termo na Czyli przykład. się rozbierzmy. Nie? Wtedy ta grzałka ma większą efektywność cieplną, wydajność cieplną, czy jak to się tam nazywa w fizyce. Faktycznie A to z działa. ciekawości, jak ty śpisz? Jak się kładziesz? Bo ja na przykład powiem najpierw o sobie. Ja na przykład zawsze, bo jestem super zmarzlu, ja używam jakiegokolwiek termo przy ciele, tak, żeby nie było to bawełniane i potem idzie po prostu polar. I rzeczywiście ja Polar? tak śpię. Ale polar wiemy jaki jest, tak? Dzięki temu, że tak powiem mi jest ciepło, to ciepło cały czas sobie No gdzieś tak, tam ucieka do ale śpiwora. przez polar łatwo nagrzać śpiwór, nie? Dokładnie tak. No, Dokładnie. jak masz najgorzej, jak masz warstwę izolującą typu puch albo puch syntetyczny, jest najciężej. Jak masz jakiegoś tam hardshella czy coś też cię. O, to już w ogóle. No, polar jest jak firana. A na przykład to jakikolwiek soft shell już nie zadziała. Czyli Tak. nie nagrzejemy tego, No. co powinniśmy i będzie nam w którymś momencie nagle zacznie być zimno. Teraz najczęściej śpię albo w brubeku z Merynosa, mam takiego starego, już mi się rozłazi w ogóle. Na to zakładam sobie albo level 2 Helikona. No to ja mam level 2. No, ale to dokładnie. levela 2 zakładam z dwóch powodów. Po pierwsze jest mi w nim wygodnie, a po drugie jest rozpinany i jest z golfem. I jest rozpinany bardzo daleko. Tak, Ja tak. jakby go Łatwo wybrałem się z go tego zakłada typu. Tak, dokładnie. tym bardziej jak go zakładasz na tępego brubeka, bo go ciężko Okej, wcisnąć. no. Polar mam, czasami biorę ze sobą polar taki 50 z Decathlona za chyba 50 zł. No to ja mam, może nie wiem czy za 50, ale w sensie, że Taki zwykły, cienki stary polar. sprany, że tak powiem. Dokładnie go nawet mam na sobie. O, to jest jeden plus hamaka ze zintegrowaną moskitierą, o którym żeśmy nie powiedzieli. Jak jest zima, jak spałem w hamaku bez moskitiery, to wyciągałem śpiwór z plecaka, rozciągałem worek, żeby nie był ściśnięty na maksa, ale śpiwór zostawiałem w worku, żeby nie łapał wilgoci. Często było tak, że na przykład nad wdą, nad brdą, w borach Bardzo tucholskich. duża wilgotność. No. Tak, i jak przychodzi ten moment taki, że wiesz, oddychasz, patrzysz, leci woda, nie? I to wszystko automatycznie masz na plandece, na hamaku, na całym sprzęcie, który jest na zewnątrz, a w momencie, moskitierze? jak masz moskitierę zapinaną, to możesz sobie rozłożyć śpiwór, żeby on właśnie wstawał, wiesz, żeby się rozkompresowywał, zapinasz moskitierę i ewentualna wilgoć zostaje na moskitierze i na Oczywiście. hamaku i śpiwór jest suchy. To jest mega dobra opcja, jeżeli chodzi o zimę i właśnie po co ci zintegrowana moskitiera, przecież nie ma robaków, nie? No i termofor. Dużo moich kolegów, którzy nawet mają termikę lepszą niż ja,
gdzieś tam ich namówiłem i to już tak zostało. Czyli zimą jak idziemy biwakować, nie idziemy tych 30 km, no to termofor rzeczywiście gdzieś tam Ale to każdy nawet zaczyna można, wykładać. nalgenka... Zwykła butelka, kiedyś to była zwykła butelka, tak, dokładnie. Nawet jak to nie będzie wrzątek, tylko mocno ciepła woda, to nawet do peta takiego jednorazowego Tak, można dowlać. Każda nalgenka, czy butelka stalowa, czy aluminiowa może robić za termofor, nie? Tylko trzeba ostrożnie w drugą stronę, bo jak się człowiek jest przemarznięty, to może przegapić ten moment tego poparzenia się. Można wymyślać dalej. Podstawową rzeczą jest to, że hamakowanie zimą jest dużo bardziej straszne, dopóki się tego nie zrobiło pierwszy raz. To jest okej. jak z wieloma rzeczami w życiu, z większością pewnie. Strach ma wielkie oczy. No, jak się czegoś nie robi, to się wydaje dużo trudniejsze i straszniejsze, do tego stopnia, że no my jeździmy na przykład zimą w Wizery. W tym roku nie byliśmy na Trzech Króli, bo się inaczej poskładało. Mam nadzieję, że jeszcze zaliczymy zimę w Wizerach z chłopakami, ale hamakujemy. W Wizerach jest, My potrafi jedziemy być... za tydzień w Karkonosze. Tak? No, dokładnie. I będziecie spać w hamakach? No raczej tak. No w Wizerach było naprawdę minus 30, minus 28. Jak hamakowałem, była podpinka Wydra Main, hamak ten co zwykle, ta sama plandeka, wszystko to samo, tylko śpiwór zimowy, który ma tam chyba minus 6 komfort, tylko że mi jest zazwyczaj ciepło. Teraz sobie kupiłem Carinthia Defense 4 w zeszłym roku, ale jest trochę ciasnawa, nie? Jest bardzo ciepła, ale jest trochę ciasna w plecach i wkurza mnie to, bo mi się ciężej zapiąć. O tyle łatwiej, że trochę jest łatwiej się zapiąć w hamaku, tutaj na jest suwak jest jasne. centralny. Jeździliśmy, dziewczyny jeździły w tą samą pogodę, ale do tego stopnia jest to dla niektórych niewyobrażalne, że myśmy byli posądzani, że udajemy, że śpimy w schronisku, albo że kłamiemy z temperaturą, bo para wodna nie leci z buzi. To nie jest tak, nie? To nie jest dlatego, że tylko twardziel śpi zimą w lesie albo śpi w hamaku. Nie, nie, jak się to zacznie robić i no dobrze spróbować z kimś, kto już to robił, żeby jak tam się na przykład w nocy zestresujecie czy coś, to żeby był ktoś, kto powie tam wyluzuj, nie, idź spać, wysikaj się, idź spać jak człowiek, nie wydziwiaj. Oczywiście zima jest o tyle bardziej wymagająca, że wymaga trochę więcej sprzętu i ten sprzęt musi być trochę bardziej godny, bo latem pójdziesz bez niczego, jak się Na uprzesz, kamieniu to... się prześpisz. Tak, dupa na patycku, głowa na kamycku i śpisz. Zimą jest o tyle trudniej, że może być bardziej niebezpiecznie, jeżeli coś zamulicie, nie? Jeżeli będzie śpiwór nie taki. Spocicie się, bo będzie wysiłek na przykład cały dzień i wieczorem się nie ugrzejecie, nie wysuszycie, nie zmienicie ciuchów, nie zmienicie skarpet, to konsekwencje są, no, mogą być skrajnie niebezpieczne, ale no, mówimy o takim zwykłym biwakowaniu, więc będą trochę Ale bardziej myślę, że niebezpieczne. warto może powiedzieć, żeby ten pierwszy raz tak zwany, nazwijmy go pierwszy raz, to może po prostu blisko domu. Nie musi to być nie wiadomo jak daleko, Tak. żeby to nie była wycieczka ekstremalna. Ja pamiętam pierwsze moje noclegi w 98-9 zimowe, no to były po prostu, ja wiem, strzelam 2 km od domu. Więc byłem na tyle mały, że jeżeli coś, mały w sensie młody, że jeżeli by się coś wydarzyło, a kiedyś nie było sprzętu, tylko samemu sobie No tworzyliśmy tak. ten sprzęt, to po prostu nazwijmy dzida do domu i się grzejemy. Tak? No to I prawda, tyle. nie? Taka To prosta. żaden wstyd. Żaden wstyd powiedzieć sobie, że się nie udało. Ile razy No się nie tak, udało i no. nagle przy ognisku kończyliśmy, że tak powiem, bo próbowaliśmy i z różnymi rzeczami. Ja już wtedy nawet próbowałem z hamakami. Mam zdjęcia z 98 Tak? w hamaku. Tak, Nie, my dokładnie. klasycznie. Ja pamiętam z chłopakami, to był jakoś 93 zacząłem szkołę średnią, to w 95-6 dostałem zgodę na pierwszy wypad taki, to miałem chyba 16 lat. I spierdzieliliśmy, wtedy mieliśmy tropik od Legionowa, spierdzieliśmy w trójkę i siedzieliśmy miesiąc w Borach i na Kaszubach, no. I mieliśmy jeden tropik na spółę, a wtedy jeszcze jechaliśmy w kurtkach skórzanych czarnych, nie? Ale to, I to były najfajniejsze czasy. no tak, to gruchy takie zielone i było spoko, nie? Ale wracając do biwakowania i hamakowania zimą i biwakowania zimą, żaden to wstyd, nie? Jak się coś spartoli, bo idzie coś spartolić, jak się idzie pierwszy raz do lasu zimą na hamak czy na biwak i idzie coś spartolić, jak się idzie 1000 raz zimą na biwak. No to tak. No, można sobie powiedzieć, że jesteś miękka buła i się nie nadajesz, no ale prawda jest taka, że każdemu się zdarzy spartolić. Każdy kiedyś spartoli. Pytanie, jak sobie poradzi z konsekwencjami, nie? Najgorzej, jak będzie chciał na siłę udawać przed kimś albo przed sobą, że nie spartolił, to wtedy pewnie zapłaci wyższą cenę. Więc próbujcie. Jak się stresujecie, to się nie stresujcie, tylko się przygotujcie po prostu odpowiednio. Odnośnie podpinek jeszcze. Kompromis to jest pójście na ugodę ze sobą samym, ale tutaj jeżeli chodzi o hamakowanie zimą, to te kompromisy typu samopompa, materac i tak dalej, to są takie kompromisy już bardzo mocno kompromisy. Nie? Ostatnio na przykład Mati, który ze mną czasami jeździ, znacie go już z filmów, Mati ma letnią podpinkę i ma do tego wąską i krótką. I po prostu zrobiliśmy tak,
że Mati wziął ode mnie moją letnią podpinkę, która jest trochę szersza i trochę dłuższa, założył sobie swoją podpinkę, tą cieńszą. No, zrobił to samo, co ty robisz w zintegrowanych Po prostu. podpinkach, tylko zrobiliśmy to na pałę, czyli wzięliśmy jedną letnią podpinkę, drugą letnią podpinkę i było mu cieplutko jak w bąbelku, nie? Można? Więc Można. da się. Ja jeszcze rzecz, którą sobie tu nawet wyjąłem i którą nagrywałem kiedyś o tym shorta. To jest takie pazłotko, które się kładzie na szybę, żeby nie zamarzała albo żeby się samochód nie nagrzewał w środku. Alumata. Taka alumata w kształcie Kiedyś się na tym szyby. spało, jak nie było, ja na tym spałem. No kiedyś. tak, lepiej. izolowało. Tak, tak I jak się ma za zimną podpinkę albo się martwicie, to takie coś to jest też bardzo dobra opcja. To kosztuje nic, bo to kosztuje chyba z 12 zł. Ja to wkładam między hamak a podpinkę, srebrnym do siebie, żeby to co już się przebije ciepłego, żeby się jeszcze odbiło. I to zmienia in plus bardzo dużo, żadnym kosztem właściwie. Więc jeżeli się na przykład martwicie, bo macie podpinkę całoroczną, ale jesteście trochę zmarzlak, albo będzie trochę zimniej tam, gdzie jedziecie, a nie macie kasy, albo nie chcecie wydawać kasy, to takie coś waży nic, naprawdę. Ja wiem, że 3/4 rzeczy w moim plecaku waży nic, ale to naprawdę waży prawie nic, a może zmienić bardzo dużo, nie? I faktycznie tak było kiedyś, że na tym się spało zamiast karimaty, Tak, nie? Jak dokładnie. karimat nie można było dostać, nie? Ale ciekawy właśnie, jestem bardzo ciekawy, to zresztą rozmawialiśmy już, że ja bym się naprawdę trochę bał, bo nie powiem, bo spałem na tym wielokrotnie, o tą tak zwaną wodę od spodu, tak? W No. sensie... Tylko, że wiesz co, ja to wkładam Nie do wystąpiła, podpinki i ona jest luźna, ona nie dotyka do hamaka. A, no właśnie, czyli bezpośrednio ciało tutaj nie leży. Nie. Jeżeli No. jest bezpośrednio pod samym ciałem, to bałbym się, że Tak. będzie po prostu mokro pod tyłkiem. Na pewno, nie? Bo Dokładnie. ludzie tak czasami też robią z folią NRC, bo wiadomo, że No, refleks dokładnie. odbija ciepło, coś tam, ale jak się na tym bezpośrednio położy, a wyciśniecie wagą ciała, wyciśniecie wszystko, to się może skondensować. Ten Tak, tak. hamak może być wilgotny rano, mimo że jest mróz. I dokładnie. I jak śpiwór też może być wilgotny. I jak będzie zimno, to ta woda na pewno nie pomoże, będzie jeszcze gorzej. Ale w Twoim przypadku, tak jak mówisz, czyli włożyłeś No, to między hamakiem tak. a podpinką, to idealne rozwiązanie za 12 zł. Ma też inne właściwości, na przykład można sobie też na tym odbidy ułożyć sprzęt. Siąść przy ognisku, Tak, no, można mnóstwo tak, różnych- można też i wciąż zamiast za 12 podgotnika. zł. No i miałem kiedyś taką z AliExpressa większą płachtę alu i ona była srebrna z obu stron i się darła, po prostu rozłaziła się w rękach. A to jest ze sklepu motoryzacyjnego albo ze stacji benzynowej. Mogę wam to pokazać, bo to ma kształt nawet taki i ma tribala w ogóle, nie? Ja, Jest to- takie fajne, o takie, nie? I to wystarczy na korpus, nie? Bo to racja. tak naprawdę ja sobie rozgarniałem to dla mnie najważniejsze jest od dupy do karku. To jest to, co my Nie? robimy jakby w podpinkach. No. Czyli jakby po całości najpierw damy jedną, Tak. a potem się bawimy, żeby... To jest ten najważniejsza część jakby samego ciała. I to zmienia wszystko, naprawdę, bo tam gdzieś w kolano nawet będzie chłodno, czy w stopy, zresztą można się zwinąć bardziej w hamaku, jak będzie chłodno Czapkę wstawa, można no. założyć, nie? Tak, Dokładnie. ja czapkę noszę cały rok ze sobą i nawet jak jest lato i jest A, upał, to też może warto powiedzieć, że jak śpi się w tak zwanym hamaku Mhm. zimą, to jak najbardziej warto używać zwykłej, najzwyklejszej czapki po Tak. prostu. czapkę ze sobą mam zawsze, ciepłą, polarkową, taką z kwarka używam od lat. Chyba, że ją aktualnie gdzieś przepiję, bo już 2 razy mi się to zdarzyło, więc zanim ją znajdę, to używam wtedy helikona jakiegoś marynasowego. Ale nie o tym. Mam ze sobą zawsze czapkę na wieczór i na rano, bo czasami jest tak, że się wstaje i jest lato i jest na przykład 14-16 stopni, skoro świt, ale chce się na przykład wyjść na zdjęcia. Jak się wyjdzie z cieplutkiego śpiworka czy z cieplutkiego hamaka, to te 16 stopni latem też potrafi być zimno, więc czapeczka zmienia wszystko, zaciągnięta na uszy. A jeszcze zimą dokładam zawsze sobie świeżego drugiego buffa, bo jak się zgrzeje na przykład, bo coś robimy cały dzień, albo łazimy, albo pracujemy w obozie i się zgrzeje spoce, to wymieniam sobie buffa na szyi na suchego. I mam w śpiworku takie rękawiczki, ja je kupiłem w Decathlonie za chyba 9 zł, takie czarne, zwykłe, one wyglądają jak linersy, jak wkładki do rękawiczek, cieniutkie rękawiczki, takie one są chyba do biegania, kosztowały naprawdę chyba 9 zł i jakby co, to też dużo zmienia, nie? A jeszcze jedna rzecz, bo tak mi się przypomniało, Mhm. że czasami biwakujemy lub zazwyczaj, ja to zawsze, przy tak zwanym ognisku. Hamak wiadomo jest trochę oddalony, ale jest dość blisko i warto przed samym nawet pójściem spać nagrzać się przy tym ognisku.
to też może warto powiedzieć, żeby się tak, ja to mówię najaszczurzyć, tak jak jaszczurka na kamieniu. No, można tak, można jaszczurzyć. Dokładnie. No I to- jaszczurzymy, że tak powiem, przy ognisku, potem rzeczywiście się szybko rozbieramy i wchodzimy do śpiwora i jesteśmy bardziej nagrzani. To też warto powiedzieć, bo jak odejdziemy trochę na dłużej, na 10 minut od ogniska, wiemy jaka jest różnica temperatury przy ognisku, jest nagle plus 30 prawie, że i siedzimy prawie bez kurtek, a jednak kawałek dalej jest, ten spadek temperatury jest olbrzymi, tak? To Więc prawda. warto nagrzać, że tak powiem, żeby to krążenie krwi było zdecydowanie szybciej. Niektórzy mówią, żeby się poruszać trochę, żeby też Aha, bujnąć okej, krążenie, bo porusz. już wieczorem wiadomo, jest trochę, trochę jest tam trochę wiesz, inaczej. mniej się ruszasz, Bardziej coś. siedzimy. A dwa to też prawda, my zawsze jak jest ognicho, to się kuca albo się siada przy ogniku tak, żeby tu się grzały te kable, Dokładnie, wiesz, główne, dokładnie, bo jak się żeby- tutaj usiądzie, to przez 5 minut cała krew jest cieplejsza, nie? Jak się Dokładnie, krążenie nagrzeją te krwi przede tętnice. wszystkim, żeby bujnąć. No. No, więc jaszczurzymy, jeżeli Pamiętajcie, jak będziecie biwakować zimą, na przykład w hamaku, to jaszczurzcie przed pójściem spać. No powiem jeszcze jedną rzecz, ona w niektórych kręgach może się wydawać mało popularna, niektórzy mi przytakną, niektórzy powiedzą, że jestem nienormalny, ale niestety no, trzeba uważać z alkoholem, jeżeli się biwakuje zimą. Nieważne czy w hamaku, czy nie, bo jak się słyszy później, że ktoś zamarł, to zazwyczaj też się słyszy, ile miał promili w organizmie, nie? Rzadziej się zdarza, że ktoś zamarzł, a promili w organizmie nie miał, nie? bo nie doszedł do Jak się napije porządnie człowiek alkoholu, to naczynia krwionośne rozpierdziela i wtedy się robi taki trochę kaloryfer, tylko w nieizolowanej chałupie, nie? Wszystko jest dla ludzi, wiadomo, Wszystko jest nie? dla ludzi. Jak będziecie brzuszkraftować i uprawiać alkotrekking, to może to nie jest najlepsza pora roku, albo chociaż rozsądnie. Ktoś tu musi te lajki klikać. Dziękujemy szanowni państwo za uwagę, to był kolejny odcinek ze Zbyszkiem z Fly Hamaka, oczywiście. Dzięki bardzo. Szacuneczek. Szacunek. No. Aha, ja jeszcze muszę sobie nagrać początek.